Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Andrzej Silczuk, a to jest mój Powerwalk. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony przez Mateusza Kusznierewicza do tego, żeby móc poprowadzić jedno z pasm Powerwalków i zaprosić Was na te krótkie, czasami kilometrowo, 1,5-kilometrowe, może szybszym tempem 2-kilometrowe spacery. Zawsze warto. Zawsze warto się ruszyć, zawsze warto wyjść z domu, zawsze warto złapać trochę promieni tego wczesnego słońca. Przychodzi wiosna wielkimi krokami, chociaż w lesie, jednym z moich ulubionych lasów, jeszcze trochę szaro i ponuro, ale kolory powoli zaczną ułaskawiać te doświadczenia. Na pewno dźwięki, które mam nadzieję, że będzie słychać w paśmie, w tle tego nagrania, wynagradzają naprawdę wiele. Kilka minut wycieczki poza miasto i możliwość poddychania świeższym powietrzem, pospacerowania w dobrym gronie, takim jak Wasze dla mnie, no i poszukiwaniu różnych ciekawych treści. Ja już oczywiście tutaj po tym lesie chwilkę pospacerowałem, bo potrzebowałem sobie poukładać w głowie to, o czym będę chciał Wam opowiedzieć. To nie jest tak, że układałem to dopiero teraz. Oczywiście zastanawiałem się od dawna, o czym ten Powerwalk, te Powerwalki, te spacery mocy, spacery po moc mają być. No i muszę Wam powiedzieć, że trochę przepychałem się sam ze sobą. Czy one rzeczywiście powinny być takie turbomerytoryczne, czy bardziej edukacyjne? I stawiam na kontakt człowieka z ludźmi. Zupełnie wprost. Potrzebuję Waszej pomocy. Jeśli będą pojawiały się jakiekolwiek treści, które będą Was, będziecie mieli ciekawość pewnych treści, no to jest idealne forum zadania pytania psychiatrze, a ja jeśli będę miał możliwość i uznam, że mieści się to w formacie takiego właśnie spaceru jak Powerwalk, to postaram się Wam o tym opowiedzieć, odpowiedzieć, no i umieścić to w którymś ze swoich nagrań. No dzisiaj to, co przygotowałem, to takie trochę zagajenie na temat tego, dlaczego tą psychiatrią się zajmuję. Od 20 lat zajmuję się, ponad 20 lat, matko jak to leci. W 2004 roku uzyskałem dyplom. Zajmowałem się doskonaleniem wiedzy wokół psychiatrii. Prawda jest jeszcze bardziej precyzyjnie szczegółowa. Otóż na kołach psychiatrycznych, naukowych dzięcioł. Nie wiem, czy to słyszycie. Ciekawe, czego znajdziemy. I na tych kołach psychiatrycznych rzeczywiście my siedzieliśmy już jako studenci zainteresowani psychiatrią od mniej więcej drugiego, trzeciego roku studiów. No i ten ogół doświadczeń przekłada się na to, żebym zaobserwował kilka niezwykle ciekawych rzeczy. Po pierwsze, to już kiedyś opowiedziałem w podcaście Kuby Żulczyka i Julka Strachoty, ale czadowy ten dzięcioł. Zobaczymy, czy jeszcze raz będzie stukał. Powiedziałem o takim zjawisku odwróconych piramid. Piramid szacunku i poważania dla różnych dziedzin medycznych. Pierwszym właściwie takim najbardziej graalem medycyny i takim najbardziej prestiżowym obszarem, dziedziną jest rzecz jasna jakaś postać chirurgii, pierwszą z nich. Zakłada się, że tam dzieje się ta medycyna naprawdę, ta taka najważniejsza. Medycyna wyrafinowana, taka wyspecjalizowana. Tam rzeczywiście widać efekt, lekarze chirurdzy mówią efekt noża. To znaczy, że rzeczywiście jeśli coś się przecina, to się przecina, jeśli się coś zszyje, to się to zszywa, naprawia i tworzy cuda. Rzeczywiście bezpośredni efekt dziedzin zabiegowych jest ogromny. W tych dziedzinach zabiegowych oczywiście moglibyśmy tutaj postawić w lewym ringu, strzelam, kardiochirurga, a w prawym ringu neurochirurga. No i oni pewnie by dyskutowali ze sobą, która z dziedzin wiedzie prymat nad prymariuszami, ale to nie będzie miało większego znaczenia. Kocham las. I to w ogóle muszę Wam powiedzieć, że dla osoby z dużą przerzutnością uwagi bycie w takim miejscu jest fantastycznym doświadczeniem, bo jest tak dużo ciekawych bodźców. Idąc dalej. Poniżej dziedzin specjalistycznych, zabiegowych
Wydaje się, że takimi bardzo, bardzo interesującymi, no i cieszącymi się szacunkiem są różne inne specjalizacje. Niekoniecznie musi tutaj już być dziedzina chorób wewnętrznych, no, ale myślę, że spokojnie kardiologia, endokrynologia, nefrologia, bardzo ciekawe dziedziny. One cieszą się dużym prestiżem, może nie takim jak neurochirurdzy, ale nadal neurologia na przykład są szanowane, poważane, lubiane. Od czasów studiów doświadczaliśmy takich perspektyw właśnie patrzenia na medycynę jako prawdziwą. Medycyna rodzinna była taką dziedziną, w której ulokowano wielkie nadzieje systemowe w Polsce i równocześnie niezwykle dużo ocen. Ocen, że w sumie to jest taka słaba interna, choć de facto w różnych miejscach na ziemi, na przykład w Wielkiej Brytanii, w medycynę rodzinną patrzy się jak na bardzo, bardzo ważną gałąź, dlatego że rzeczywiście w gabinetach tak zwanego GP-sa NHS tak to skonstruował, że w Wielkiej Brytanii ten GP jest osobą, która posiada naprawdę bardzo szerokie kompetencje, no i ogromnie dużo narzędzi, bardzo ciekawych narzędzi. Rzeczywiście lekarz rodzinny tam potrafi zaopiekować się zarówno pacjentką, robiąc wstępne badania ginekologiczne, jak i robiąc podstawowe badania okulistyczne. Myślę, że w Polsce ta gałąź pięknie się rozwija, doskonali, chociaż pamiętam, jak powołano właściwie tą specjalizację w Polsce de novo lekarzy rodzinnych. No i oczywiście zaczęło się to, co zwykle, to znaczy, że interniści patrzyli na to z przymrużeniem oka, system miał wielkie oczekiwania. Słuchajcie, no lekarz rodzinny to jest postać. Naprawdę zbiera bardzo, bardzo dużo obciążeń i jestem takim pierwszym węzłem ukierunkowującym, koordynującym dalsze działania. Możecie zapytać, na co z psychiatrią? Otóż na psychiatrię patrzyło się trochę z dystansem. Dlaczego? Dlatego, że wokół psychiatrii rosły mity, zniekształcenia. Jakoby psychiatria miała być taką dziedziną medycyny, trochę filozofią, trochę takim gadaniem, trochę się mieszały pojęcia, perspektywy. Czy to jest rzeczywiście coś więcej niż tylko rozmowa człowieka z człowiekiem i podawanie tabletek, wokół których rosły różnego rodzaju mity, zniekształcenia, pewnego rodzaju zła literatura, która oczywiście została potęgowana potem przez media, stare media, czyli kinematografię. Jest kilka takich bardzo mocnych filmów, które pokazywały tą przerysowaną i mroczną część, ale nie tylko psychiatrii. Ja myślę, że w ogóle, gdy patrzy się na medycynę, to możemy dostrzec tam całkiem sporo tego typu rzeczy. No i co? No i ta psychiatria mieściła się na samym dole szacunku w świadku medycznym, uważana za taką trochę niemedycynę. Z niczym bardziej bym się nie zgodził osobiście i myślę, że większość, pewnie wszyscy moje koleżanki i koledzy mielibyśmy dokładnie tę samą perspektywę, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia zawodowe. Chociaż rzeczywiście pewne niuanse, które u nas się pojawiają, mogą budzić zaskoczenie i powątpiewania ze strony innych specjalistów. Uciekam z tego industrialu, ale to też niesamowite, że można niedaleko Warszawy wyjść w taki teren. Wracamy z powrotem do lasu. I rzeczywiście ta różnica chociażby mieści się w słowie badanie. Otóż o ile chirurg, badając czyjś brzuch, bada go w specyficzny sposób, najpierw po przeciwległej stronie źródła bólu, następnie powierzchownie palpacyjnie, wcześniej nawet osłucha, żeby nie poruszyć jelit, potem lekko palpacyjnie, czyli dłońmi, potem głębiej palpacyjnie, potem sprawdzi, czy są odruchy otrzewnowe. No i to jest ta podstawa badania, obok wywiadu, zbierania informacji i potem uruchomienia jakichś dalszych działań diagnostycznych typu USG i tym podobne, czy badania krwi. No to internista, to wiecie, doskonale osłuchiwanie, opukiwanie, rozmowa, wywiad, cała ta masa różnych rzeczy obok pytań, to również rękoczynów. No to w przypadku badania psychiatrycznego to jest po prostu rozmowa. Ale to nie jest zwykła rozmowa. Badanie psychiatryczne powinno trwać przynajmniej kilkadziesiąt minut. Dlaczego? Bo pacjentem osoby, która uprawia psychiatrię, nie jest człowiek, który
dokładnie wie, gdzie jest jego źródło bólu, mówiąc: boli mnie w brzuchu, boli mnie, gdy wstaję z krzesła, ciągnie mnie w kierunku pachwiny prawej. Zaczęło się 2 dni temu, narasta, dzisiaj w nocy miałem gorączkę. Tylko to jest pacjent, który z różnych perspektyw opisuje swoje cierpienie, które wcale nie musi być opisane super precyzyjnie. Badanie psychiatryczne jest badaniem, które wymaga zbudowania wstępnej, przynajmniej, relacji. To nie chodzi o relacje na poziomie zaprzyjaźnienia się. To chodzi o relację, w której spotykając po raz pierwszy zupełnie obcą osobę, będziemy mieli w sobie na tyle nie tylko odwagi, ale stworzonej właśnie atmosfery, przestrzeni, bezpieczeństwa, że do człowieka, którego widzimy po raz pierwszy w życiu, będziemy w stanie otworzyć się, mówiąc o w sumie najskrytszych i najtrudniejszych naszych przemyśleniach. To badanie psychiatryczne nie wydarzy się w czasie 5, 6, 10 minut. Oczywiście każdy z Was ma na pewno różnego rodzaju doświadczenia, zarówno ze szpitalnych oddziałów ratunkowych, jak i z publicznych przychodni, jak i z innych miejsc, okoliczności, które prawdopodobnie nie były najbardziej przyjemne. Ale to, co Wam staram się przekazać, to to, że rzeczywiście co do założeń podstawowych i tego, dlaczego warto robić pewne rzeczy, no to powinno być jakimś punktem odniesienia, mogłoby być punktem odniesienia. Ta psychiatria ma również swoją własną piramidę. To jest trudna piramida, dlatego że ona dotyczy zarówno współczucia, jak i rozumienia chorób. Nie trzeba mieć psychozy, żeby zempatyzować z czyimś lękiem psychotycznym, bezradnością, poczuciem zagrożenia. Można natomiast próbować uruchomić swoje doświadczenia z innych obszarów. Każdy z nas gdzieś kiedyś się czegoś bało, każdy z nas doświadczył jakiejś utraty, każdy z nas poczuło się w niepokoju, w zagrożeniu i każdy z nas miewa momenty, kiedy wieczorem w różnych okolicznościach ciężko mu zasnąć, puścić tą głowę i pozwolić sobie na wyciszenie. W momencie, gdy naprzeciwko nas siądzie osoba, która zacznie opowiadać o swoim głębokim poczuciu bezradności, to wszystko uruchamia całą gamę wewnętrznych emocji po stronie osoby badającej, które pozwalają na to, żeby dostrzegać te drobne niuanse i budować jakąś ścieżkę dalszej diagnozy. W psychiatrii ta piramida, niekoniecznie każdy musi się ze mną zgodzić co do jej szczytu, ale tam, gdzie jest największa empatia, zrozumienie, szacunek do pacjenta, najprawdopodobniej moglibyśmy przyjąć, że to są zaburzenia z kręgu psychoz i schizofrenii. Nie dlatego, że akurat one mają być w cudzysłowie najlepsze, to są w niektórych przypadkach bardzo trudne choroby o bardzo ciężkim przebiegu i bardzo dużej bezradności. Niemniej tutaj, tak jak pamiętam moje koleżanki i kolegów, widziałem oblicze niesamowitych zasobów zaangażowania, pomimo niezwykle niekiedy takiego trudnego i wypalającego procesu leczenia dla obu stron, zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. I jest to coś pięknego, gdy widzi się kolejne osoby bardzo zaangażowane i chętne pomagania. Możliwe, że obok albo troszkę niżej, na tym samym ustawieniu piramidy, znajdziemy zaburzenia z kręgu zaburzeń emocji i nastroju, zaburzenia afektywne. Możemy znaleźć tam zaburzenia lękowe, między innymi nerwice, możemy znaleźć zaburzenia odżywiania się, mogą znaleźć się zaburzenia z kręgu neuroróżnorodności, ale piękne pieski za chwileczkę miniemy. Zobaczycie, cudowne, bardzo zadbane. I jak patrzy się na to z tej perspektywy, dzień dobry, to możecie dostrzec, że w sumie te różne zaburzenia, niezależnie czy wszystkie wymieniłem, czy nie, nigdy nie wiadomo skąd się biorą biegacze. Na orientację chyba. Tak wygląda, jakby miał mapę i na orientację biegnie. Będę trzymał kciuki. To niestety, ale to już nie tylko w psychiatrii. Jeśli wyobraziliście sobie tą piramidę i na jej parterze psychiatria, w samej psychiatrii
szukamy nowego parteru, to on jest uniwersalny dla całej medycyny. Otóż, moi drodzy, osoby z zaburzeniami używania substancji, osoby, które spełniają kryteria uzależnień, osoby, które na pewnym etapie życia, a uzależnienia są zawsze o cierpieniu, zawsze, niezależnie od tego, czy będziemy patrzeć na osoby uzależnione z perspektywy osób, które wyrządzają zło, czy są ich ofiarami, tam zawsze jest cierpienie. I prawdopodobnie zawsze to uzależnienie, cierpienie w jakiejś formie poprzedzało. A na pewno jest na końcu. To już obiektywna prawda. Niezależnie od tego, jaki był przebieg historii osoby uzależnionej, jaka jest jej faktyczna droga, gdzie dotarła w tym swoim uzależnieniu, na końcu każdego uzależnienia będzie cierpienie nieleczonego. I co może być zaskakujące, wydaje mi się, że w tych uzależnieniach również mamy gradacje. Otóż takimi, które spotykają się z największym zrozumieniem i akceptacją ogólną, to są sytuacje, w których mamy do czynienia rzeczywiście jest jakiś chyba bieg na orientację, bo kolejna osoba się pojawiła. Mamy do czynienia z sytuacją, w której te uzależnienia czy używania substancji posiadają też obszary zaakceptowania, takiego większej akceptacji społecznej. Na przykład te, które rozwinęły się nie z powodu indywidualnego działania pacjenta. Ktoś z powodu dolegliwości bólowych albo z powodu bezsenności, albo krótkiego epizodu lękowego, pójdziemy sobie tutaj do lasu, żeby już nas nie gonili biegacze na orientację, ta osoba otrzymała lek, molekułę, na przykład w przypadku bólu kręgosłupa, popularny jeden z preparatów łączonych paracetamolu z tramadolem. Jej zalecenie przyjmowania w określonym schemacie, no ale sytuacja się trochę wymknęła spod kontroli i okazało się, że pacjentka się uzależniła. Takie uzależnienia, nieważne czy ten termin jest dobry czy nie, nazywa się iatrogennymi. To ciekawe, bo iatrogenność z definicji, z języka greckiego iatros i genios, oznacza, że coś powstało z winy lekarza. To nie do końca oddaje istoty prawdy. Głównie chodzi o to, że dochodzi do rozwoju zależności od substancji w sposób przypadkowy i niezamierzony. Czasami, nie wiem czy widzicie, mrowisko, tu jest niesamowity dźwięk. Ciekawe, czy będzie słychać. Niezłe. Uciekam, żeby mnie nie oblazły. Nie, udało się. Czyli ta iatrogenność może wynikać z kilku perspektyw. Czasami, i tak się czasem zdarza, z powodu na przykład braku informacji ze strony lekarza o tym, żeby danego leku nie stosować dłużej niż na przykład kilka dni, albo nie przekraczać bezpiecznego czasu przyjmowania w przypadku krótko działających benzodiazepin nie przekraczającego 2 tygodni. Czasami może się zdarzyć, że dojdzie do kumulacji zdarzeń, na przykład ktoś będzie przyjmowany przez różnych lekarzy z danego ośrodka i nie dojdzie do przepływu informacji, pojawi się multiplikacja wystawiania recept, dochodzić może do tego typu rzeczy. Czasami może być tak, i to jest bardzo ciekawy przykład, kiedy ktoś z powodu na przykład zabiegu operacyjnego otrzyma w trakcie, czyli śródzabiegowo, jeden z na przykład bardzo poważnych i potężnych leków i bardzo potrzebnych w leczeniu operacyjnym, na przykład fentanyl. W okresie pooperacyjnym, na odcinku pooperacyjnym otrzyma oksykodon i później w jakichś okolicznościach niedługich od zupełnie innego lekarza otrzyma receptę na tramadol, po którym już wpadnie, to znaczy zacznie mieć głody. Czyli mamy do czynienia z zupełnie niezależnymi zdarzeniami, nie ze złej woli, natomiast kumulacja tych zdarzeń doprowadza do rozwoju uzależnienia. Tacy pacjenci bardzo często są postrzegani z dużo większą łaskawością, zrozumieniem, z taką optyką ustawioną na uważność, chociaż w stosunku do nich używanie klasycznych narzędzi w terapii odwykowej czasami bywa trudne ze względu na to, że oni mają dużą trudność w zidentyfikowaniu się z populacją osób uzależnionych. No i może faktycznie czasami tak jest, że
Tutaj dobrze jest dobrać w pełni zindywidualizowany proces terapii i po uważnym śledzeniu dalszego funkcjonowania pacjenta mieć zawsze w zanadrzu tą terapię odwykową. Ale co jest poniżej? Osoby uzależnione od leków, cała kategoria osób, które przyjmują albo benzodiazepiny, albo leki nasenne, albo leki przeciwbólowe, to są osoby, które stosunkowo późno deteriorują. Deterioracja to jest taki termin, który mówi o wypadaniu z ról. To trochę tak jak patrzymy na dewaluację, czyli utracanie wartości, to deterioracja dotyczy wychodzenia z dotychczasowych zadań, ról, pełnienia pewnych obowiązków, ich niedopilnowywania, ponoszenia kolejnych szkód, również degradacji finansowej i ogólnozdrowotnej. Ta deterioracja w przypadku innych uzależnień, takich jak na przykład używanie opioidów, w tym dożylnych, uwaga, heroinę nie tylko dożylnie się używa, ona bywa bardzo często, nawet chyba częściej, jest palona, co bywa częstym zaskoczeniem na przykład rodziców nastolatków, którzy uzależnili się od tej substancji, a rodzice mówili, przecież nie było widać żadnych wkłuć, żadnych śladów. I okazywało się, że droga przyjęcia tej substancji była zupełnie inna. W przypadku właśnie opioidów takich jak heroina czy uliczny fentanyl, czy w przypadku alkoholu, tej deterioracji jesteśmy w stanie tą deteriorację zauważyć dużo wcześniej, o dużo bardziej intensywnym, czasami bardzo gwałtownym przebiegu. W przypadku opioidów dużo szybciej, tam dochodzi również do potężnej demoralizacji. Natomiast w przypadku alkoholu czasami ten efekt jest dużo, dużo dłuższy. Tutaj nawet tworzono pewnego rodzaju takie figury typu wysoko funkcjonujący alkoholik i tym podobne. Nie przypadam za tymi określeniami o wysokim funkcjonowaniu. O tym Wam opowiem przy następnym może spacerze o wysokim funkcjonowaniu. Jakkolwiek na to nie patrzeć, osoby uzależnione od alkoholu i heroiny są na samym dole tej hierarchii akceptacji, szacunku i tkliwości, emocjonalności i empatii w stosunku do wszystkich poprzednich. A zatem można byłoby pomyśleć, że praca z osobami uzależnionymi, praca z osobami uzależnionymi od alkoholu, używając współczesnego terminu, o którym kiedyś Wam opowiem, zaburzeń używania alkoholu, jest taką pracą teoretycznie na samym parterze, a ja zawsze myślę o niej, pracując w tej dziedzinie naście lat, że to jest taka praca, w której naprawdę można zrobić bardzo dużo. Jest tak bardzo źle. Między innymi teraz skupiając się nad tymi osobami jako nad osobami wykluczonymi. Co jest bardzo ciekawe. Wtedy, kiedy po raz pierwszy ja poszedłem na koło psychoterapeutyczne, mniej więcej to był rok 2000, w tym samym czasie mój mistrz i nauczyciel, a później od lat wielu przyjaciel, Sławek Habrat, poczynił artykuł do postępów psychiatrii i neurologii, który miał dość prowokujący, ale niezwykle wizjonerski tytuł Uzależnieniowa wizja świata. 25 lat temu. Niesamowite jest to, jak bardzo ten tekst wyprzedzał swoją epokę. Tekst, w którym Sławek zwrócił uwagę na postępującą, mamy dzień ciała, postępującą transformację kulturową, która sprzyja zjawiskom medykalizacji życia codziennego. Medykalizacji na skalę, która była wcześniej niespotykana. I takiej medykalizacji, która z pewnej perspektywy zaczęła tworzyć nowe koncepcje. On zakładał, że w latach 50. mieliśmy taką perspektywę w medycynie egzystencjalną, nic dziwnego. W latach 60., 70. schizotypową. Natomiast mniej więcej od końca lat 90. zaczęła się pojawiać uzależnieniowa. To znaczy, że człowiek zaczął w zupełnie inny sposób postrzegać swoje potrzeby. I to, co w skrócie bardzo mocno do dzisiaj we mnie rezonuje z tego tekstu, to pewne sformułowanie. Zwróćcie uwagę na to, że ono się pojawiło 25 lat temu. Sformułowanie, które dotyczyło podsumowania dwóch układów,
Sławek wtedy pisał o tym, że układ nagrody jest modulowany dopaminą, a układ kary serotoniną. Powiedział o tym, że ludzie zaczęli na skutek zmian w właściwie funkcjonowaniu kulturowym, zaczęli bardzo intensywnie łaknąć wzmocnień pozytywnych, poszukując ich za wszelką cenę, ale równocześnie stając się coraz mniej wrażliwymi na wzmocnienia negatywne. W warunkowaniu klasycznym wzmocnieniem pozytywnym jest doświadczenie przyjemności na skutek wykonanego działania lub po prostu bodźca. Więc jeśli ja teraz idę i czuję słoneczko na skórze, no to czuję wzmocnienie pozytywne, bo jest ciepełko, bo jest miło, bo jest ładnie, bo jest jasno. Ale gdybym doszedł do domu i zobaczył, że mam poparzenia słoneczne, to byłoby to wzmocnienie negatywne, które skutkowałoby pewnie działaniem naprawczym, czyli założyłbym większą warstwę albo lepszy parametr filtra przeciwsłonecznego, wychodząc na tego typu spacer. Zresztą to dobry czas, żeby o tym przypomnieć, bo mamy prawie połowę marca, a to oznacza, że powoli idzie sezon, kiedy naprawdę ochranianie skóry odsłoniętej w czasie dnia przed promieniowaniem ma sens. No i teraz, myśląc w tych kategoriach, rzeczywiście przez te 25 lat na pewno się nie zmieniło. I jesteśmy gatunkiem, który ukochał poszukiwanie przyjemności i to pojawia się regularnie w różnych miejscach, ale jakże bardzo aktualne jest to, że zupełnie ignorujemy bodźce negatywne. Bodźce, które mówią: poczekaj, zatrzymaj się, nie rób sobie tego. Po co ci to? Przecież to ci szkodzi. Wyłączamy się na to, staramy się być na to głusi, unikamy konfrontacji z trudnymi treściami. Zresztą zwróćcie uwagę na to, jak działają algorytmy najbardziej popularnych w tej chwili, jeśli chodzi o nośność mediów. Mówię o mediach społecznościowych i portalach streamingowych. Noszą się treści rozrywkowe, treści z zadowolonymi ludźmi. Gdyby oglądać dzisiaj kilku takich losowo dobranych influencerów w wieku między 20 a 25 lat, naprawdę jako człowiek jeszcze nie blisko, ale już prawie 50-letni, czuję, że moje życie nie wyglądało tak barwnie i tak ładnie. To są ludzie niezwykle zadowoleni, praktycznie cały czas uśmiechnięci, pokazujący najbardziej zabawną i najbardziej radosną część życia. Problem polega na tym, że to nieprawda. I oni też to wiedzą. Natomiast to, co się niesie, to, co powoduje, że można na tym zarabiać, to rozrywka. Zatem zapraszam Was raz jeszcze do współtworzenia ze mną tego Power Walka. Nie będzie za bardzo rozrywkowy, ale mam nadzieję, że będzie małą ucztą poznawczą o świcie i że spowoduje, że po zakończeniu tego spaceru, a ten nasz spacer ma właśnie ponad 1,5 kilometra, udało się, będziecie osobami bogatszymi o wiedzę i doświadczenie, na przykład świeżego powietrza. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, dobrego dnia. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.